Trzymają nas na punkcie i nie chcą puścić, no. Jakiś wafel się przyczepił i no nie możemy się przebić. Szanowni Państwo, witam w kolejnym odcinku na śniadaniu. I tutaj mamy takie jedzonko, tam szpinak jest w środku, a wygląda jakby już się skończyło i leżało tutaj bardzo długo. No w takich warunkach tutaj leży sobie. O, przy ulicy. Zapraszam na nowy odcinek. Tutaj proszę bardzo, kolorowe włoski. Kto ma? Maryśka. Słuchajcie, początek dnia powiedziałbym na grubo. Tutaj mój koleżka Kościa foty robi z talibami. Mówię wam, jak w Białymstoku na wyjeździe. Życie jak w Madrycie. O, widzicie, nowa generacja dziewczyny, otwarta, w sensie otwarta, odkryta. Słuchajcie, jaki tu jest chaos. Łapeczka, komentarz, podanie dalej odcinka, żebyśmy mogli dalej podróżować. Chaos jaki jest, to jest po prostu niesłychane. To jest po prostu... Patrz, Kościa. Policjant Koście złapał, ty. No, spokojnie. Policjant Kości już tam złapał. Idziemy dalej. To, co tutaj się dzieje, powiem wam szczerze, dzisiaj w ogóle jedziemy dalej w trasę. Dzisiaj będzie trudny, dzisiaj się z Kością rozstaje. Kościa jedzie do Kabulu, ja jadę w kierunku Heratu, 850 km. Nie wiem, ile ja będę to robić. Miesiąc tą trasę. No będzie, zapowiada się naprawdę ekscytująco. Tutaj kumple. Pożegnałem się z Kością, aż łezka się kręci wokół. Szkoda, bo we dwóch się podróżowało łatwiej, znacząco łatwiej w Afganistanie. Ta atencja ludzi rozkładała się na dwie osoby, a teraz niestety muszę wszystko ogarniać sam, od A do Z. Teraz idę na wylotówkę, moi drodzy, żeby jechać dalej w kierunku zachodnim. Przykro, kurczę, bo tak się dobrze zgraliśmy z Kością, że ja przyznam szczerze, że przez 10 lat podróży mogę powiedzieć, że Kościa był najlepszym partnerem podróży, jakiego do tej pory spotkałem. Tak dobrze się z Kością w ogóle dogadywaliśmy, ten sam vibe, ta sama energia, naprawdę, kurczę, gdybym jechał do Pakistanu trzeci raz, bo już 2 razy byliśmy, to normalnie bym tam z Kością załadował, bo Kościa jedzie do Indii. Szkoda, ale taka jest kolej rzeczy. Niestety, taka jest kolej rzeczy, że trzeba, no takie jest życie, no. Że spotykasz ludzi, a później oni odchodzą i to jest najgorsze w podróży, bo to przywiązanie. A ja jestem osobą, która się przywiązuje. No niestety, dlatego dla mnie osobiście lepiej jeździć solo, bo ja się przywiązuję i później mi tak przykro strasznie, że kurde, żegnam się z tą osobą. To oczywiście przechodzi po 2 godzinach, przechodzi taka gorycz, bym powiedział, strata. No ale trzeba to przeżyć, no. Więc zapraszam w podróż już samotną drogę. A wy ogród podlaliście? Wypadałoby podlać. Uwaga, spokojnie, spokojnie, kierownik idzie. Słuchajcie, do Heratu najprawdopodobniej większość trasy będzie wyglądała właśnie w ten sposób. Z takich jeszcze słabych wiadomości na dzień dzisiejszy, na dzisiejszy odcinek, no to aż głupio się przyznać, w sensie nie głupio, bo to jest życie, ale najprawdopodobniej coś mnie pogryzło. I jeżeli coś mnie pogryzło, to najprawdopodobniej były to
jakieś pluskwy, może pchły, ciężko powiedzieć. W każdym razie no mam z 10 takich ugryzień, takie coś w stylu jak komar by ugryzł. Swędzi cholernie. No i czekajcie, muszę skręcić. Swędzi cholernie, no i będę musiał to jakoś załatwić. Jeżeli ktoś z Was ma jakieś sprawdzone sposoby na to, żeby pozbyć się pluskiew bądź pcheł, no nie wiem co mam, ale nie wiem czy też mam, no ciężko powiedzieć, to będę wdzięczny za wszelkie rady w komentarzach, bo niestety no jest to nieprzyjemne. Mogłem to złapać zarówno w hotelu, jak i w Czajchanie, no wszędzie mogłem to złapać, nawet w samochodzie. Poziom niestety czystości w Afganistanie, no nawet ciężko go porównać w jakiś sposób do polskiego. Nie jest tragicznie, no byliśmy w gorszych miejscach. 2 razy w życiu się zdarzyła taka sytuacja jak dzisiaj. No w Etiopii raz, no i tutaj w Afganistanie drugi raz, że coś mnie tak pokąsało. Pozdrawiam moją serdeczną koleżankę Natalkę, z którą kiedyś chodziłem do podstawówki, do gimnazjum. Ona studiowała farmację. Ona zawsze podpowiada jak wyjść z sytuacji zdrowotnej z obronną ręką. No więc miejmy nadzieję, że i tym razem będzie wszystko dobrze. Ale tutaj spokojnie już. Tego potrzebowałem. Z daleka zobaczyłem szlaban. Mówię, kurde, zawijam żagle. Idę chyba bokiem, bo zaraz wiecie, najgorsze jest jak wiecie, salam alejkum, jak zatrzymają, no to wtedy przypał, bo trzeba się tłumaczyć. Ale myślę sobie, nie chce mi się iść naokoło. Idę najkrótszą drogą. No i się okazało, że tutaj na tym szlabanie nikogo nie ma. Więc elegancko, z chłopaczkami. Salam. W Mazar Sharif się buduje. Nowe miasto, można powiedzieć. Wcześniej wioska była. Czariny śpią. Czariny są bardzo mocno w Afganistanie zdominowane. Nie są agresywne, nie szczekają, nie warczą. W dzień śpią, w nocy chodzą, szukają jedzonka, ale pierwszy raz się spotykam z tym, że czariny są tak, powiedziałbym, spokojne. No i jest tak mało tych czarin. A ze względu na to, że no w Afganistanie to i palto z czariny są w stanie uciułać. W ciągu dnia w mieście słychać stukot, pukot. Budują po swojemu. Bardzo często cegła z gliny rzecznej. Tak jak widzicie, tutaj drewno, gdzieniegdzie trochę stali. No i się żyje, no. Jesteśmy na obrzeżach Mazari. Wątpię, że tu jakiś autostopowicz ładował z buta, zwłaszcza z Polski. No, więc taka sytuacja. Zauważcie, że co chwilę widać pompy z wodą. No to jest ewidentnie przygotowanie pod wylewkę, żeby lokalni mieli miejsce do pobierania wody głębinowej. Obstawiam, że minimum z 30 metrów musi być w dole. 30 metrów, tak jest. Ziemia jest najlepszym filtrem. I zobaczcie, teraz obrócę się. Tam kawałeczek dalej też jest pompa. Tutaj też jest pompa. Powiedziałbym, że te pompy z wodą są niczym meczety. Za mną jest checkpoint talibów. Przejechał właśnie jakiś komendant, czyli wyższy po prostu w hierarchii. Zatrzymał się, uśmiechnięty, uścisnął dłoń. Ja mu pożyczyłem miłego dnia. Ciekawe. Słuchajcie, salam alejkum. Ręki nie podaję. Polandii. Słuchajcie, ręki nie podaję, bo już ja od momentu przyjazdu do Afganistanu tyle razy rękę podaję, że już trochę muszę przystopować. Ale do czego zmierzam? Po objęciu władzy przez aktualny rząd oni mają poczucie, że właściwe poczucie, bo tak jest w rzeczywistości, że zapanował spokój.
i w 100% ten spokój się zapanował. Nie słuchajcie tego, co mówił w telewizji, naprawdę, bo tutaj jest tak spokojnie, dzięki temu, że jest jeden rząd. Nie szukajmy minusów, bo minusy wszędzie będą, ale chodzi o to, że oni się, widząc mnie, cieszą się, że ja jestem, bo ja jestem trochę takim białym gołębiem, który przylatuje na łódź pośrodku oceanu i zwiastuje dobre wieści. Rozumiecie? Dobre wieści. No dobra, a my wracamy w piekło. W piekło po prostu w jedno wielkie Herat. Rejestracja heracka. No taką furą to wiecie, ile byśmy jechali do Heratu? 820 km. Jak myślicie, ile byśmy jechali? Nawet nie chcecie wiedzieć. To jest po prostu jakieś, obstawiam, że z 18 godzin, może 20. Z 20 godzin. Czekaj. O kur! Jakby przywalił, czujecie to? Niemiecka fura. Nie no, idziemy na wylotówkę. Tutaj jest wylotówka, spróbujemy swoich sił. Głośno, nie głośno na afgańskiej ulicy. Zauważcie, jaki jest ruch, a jaki jest hałas. Malutki, prawda? Od czasu do czasu ktoś trąbnie, żeby kogoś nie stuknąć. Tak jak tutaj waćpanny drogiej. Ale zauważcie, jaki jest spokój, jaka jest kultura trąbienia. Kolejna afgańska czarina. Cienia szuka, żeby ciut się troszkę położyć, odpocząć, żeby w ogon nie grzało. Tu koleżcy zapalić nie może, ale ja nie pomogę. Stacja paliw. Welcome. Paliwo 95, 80 Afgani. 80 Afgani to mniej więcej plus minus 4,50. Tak bym powiedział, 4,50 złota na Afganistan. Dużo. Bardzo dużo. Autostop włączony. I teraz musimy w tym gąszczu złapać. Panowie, przesuńcie. Nie. Sorry. Nie ten, zagapiłem się, no ale asysta musi być. Bez asysty nie ma w ogóle mowy o autostopie, moi drodzy. Muszę trochę plecak przesunąć, żeby mi tutaj nie przejechali. Ale tutaj to już jest naprawdę, tutaj ja już jestem jak sitko teraz. Moje oczy są jak sitko. Muszą bardzo bacznie po prostu wypatrywać potencjalnego kierowcę, z którym mogę się zabrać. Asysta z prawej strony. Z lewej wymijają osobówki. Nie no, tutaj po prostu trzeba mieć oczy, wiecie, gdzie na kręgosłupie po prostu, żeby was nie pyknęło. Plecak szanujemy. Goodbye. Hello, goodbye. O, jak nie masz jak tego, to jedziesz na tym, na dachu i elo. 50% zniżki wtedy. No dawajcie jakąś lepszą furę, nie świrujcie. O, naładował. Kurde, to tak wnuk od babci wraca. Z całym worem jedzenia. Ogień, salam alejkum. Bracie, siostro, salam alejkum. Odchylamy się, nie ma nic. Wiecie co, oni w ogóle, mam wrażenie, że nie łączą, że ja jestem obcokrajowcem. Serio, bo tutaj, no jaki obcokrajowiec tutaj łapie stopa? Oni myślą, że ja jestem lokalny, ale jakoś dziwnie wyglądam. Trzy osoby na motorze chińskim to jest przesada ewidentnie. Kość po prostu ogonową mam zbitą.
ale jestem na wylotówie. Bye bye guys, bye bye. Salama, Bashid. Dobrego dnia dla was życzę. A ja idę dalej działać. Tutaj mamy pola bawełny. Czekajcie, żeby się nie wwalić, bo tutaj można się łatwiutko wwalić. Dobrze, że już udało się wyjechać. Dobra, udało się wyjechać z tego motłochu. Jak zauważycie, tutaj nie ma żadnych zasad panujących na drodze. Tutaj musisz być uważny i to bardzo. Bawełna, bawełna, jeszcze raz bawełna. Czarina bawełniana. Bawełniana czarina. Czarina wychowana w bawełnie. Czarito! Czarina. Podwiózł mnie nowy kolega, właściciel tutaj stacji. Ale miły gość, pogadaliśmy sobie, herbatkę popiliśmy i on do mnie mówi: Tomula, dzisiaj nie jest dobry dzień, żeby jechać stopem. Ja mówię: szefunciu, czemu nie jest dobry dzień? On mówi, że zobacz, Tomek, czekaj, to ja tutaj sobie stanę. On mówi: zobacz, Tomek, jaka burza piaskowa, żeby cię nie zasypało. Będzie dobrze, mówię: szefie, będzie dobrze. Będzie dobrze. Znam cenę, jak coś, jakbym chciał pojechać z transportem zorganizowanym, to wiem, jaka jest cena. Na dzisiaj cel zrobienie 100 km. Step by step. Tutaj koledzy, zgasła maszyna. Bezpieczeństwo ponad wszystko. Ale nie tutaj, nie w Afganistanie. Łapiemy? Tego nie złapaliśmy niestety. No próbujemy, nie jest tak łatwo, wiecie? Bo są wszyscy załadowani po pachy. Słuchajcie, z Zabim jedziemy. Z kolegami jeszcze, salam alejkum. Mówię wam, się trafiło jak ślepej kurze ziarno, jak mówią w Polsce, ze względu na to, że Zabi to jest człowiek, który mówi po angielsku. Mieszkał trochę w Niemczech, mieszkał trochę w Austrii, więc mogę sobie spokojnie z Zabim pogadać. Naprawdę niesamowite. Teraz od 1,5 roku mieszka w Afganistanie, więc mamy ogromne szczęście. Ale jak pokazuje życie, szczęście nie bierze się znikąd. Żeby szczęście było, trzeba zrobić pierwszy krok. Kierownik filozof. Zobaczcie, ten odcinek za Mazar Sharif jest naprawdę, powiedziałbym, puściutki. Są jakieś malutkie wioseczki, ale gdyby takiego autostopowicza zastała tutaj burza piaskowa, no to nie daj Boże. Ja mam takie szczęście dzisiaj, że szczęście w nieszczęściu. O kurde. Szczęście w nieszczęściu, bo rozstałem się z Konstantym, a spotkałem takich fajnych ludzi, kurczę, którzy, jeden jest śpiewakiem nawet afgańskim, więc super. Zobaczcie na to, nic nie widać kompletnie. Burza piaskowa. Trzeba zamknąć okna, bo w innym przypadku zasypie nam cały samochód. Zobaczcie, jaka słaba widoczność. Jaka beka! Salam alejkum! Polska, WGM, elo, pozdro, Afganistan. Czujecie to? Patrzcie na to. Bro, from Poland. Really? This car is from Poland. Oh, Trzymają nas na punkcie i nie chcą puścić, no. Jakiś wafel, nie ten wafel. Zaraz wam powiem, który wafel. Zaraz podejdę, uderzę z tego z czułka.
No, wafel się przyczepił i kurde, no nie możemy się przebić. Pierwszy raz tak. She asked for permission. They don't want to take responsibility for it. If they take responsibility, they let us to go. If they know what's passport, they let us to go. Słuchajcie, nawet nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, co tu się dzieje. Odwracam. Szefu nie wierzy. Szefu nie wierzy, kim jest turysta. Nie wiedzą, co to znaczy turysta. Pojechali. Chyba. Typ mój paszport mi zabrał, czaicie? Elo dziku, komander. Komander, który nie wiedział, co w ogóle ze mną zrobić, jak trzymać paszport. W ogóle najciekawsze jest to, że nie wiedzą, ten ziomek nie wiedział nawet, jak przeczytać w paszporcie wszystko. Godzinę straciliśmy. Shebergan. Jesteśmy w Shebergan. Kurczę, oczy trzeba mieć szeroko otwarte. Udało się przejechać z chłopakami 120 km. No i jeszcze kawałek przed nami. Pozwolili mi jechać z nimi do kolejnego miasta, więc cieszę się z tego bardzo, bo jednak głowa tu ichniejsza i głowa nasza to są dwa różne w ogóle światy i jeżeli są jakieś przypały, a dopiero pierwszy przypał taki się trafił, no to powiem wam, że tutaj koleżka bardzo fajnie to rozwiązał. Szybko, bez nerwów, a ja też jestem jestem spokojniejszy, wiecie? Ze względu na to, że tutaj wchodzi w grę ogromne doświadczenie w krajach, w których tego typu sytuacje są codziennością. I też musicie wiedzieć, że nie wchodzimy, Jurek. Tego typu sytuacje w podróżowaniu solo bardzo często się zdarzają, ponieważ jesteś sam, co ty w ogóle tutaj sam robisz? Nikt nie podróżuje sam. Więc podróżowanie solo przysparza więcej kłopotów po prostu. Podróżowanie w parze na pewno jest takie bardziej logiczne. Tutaj dla ludzi, dla których turystyka nie jest czymś normalnym. Tutaj piknik, wyjazd z rodziną gdzieś tam za miasto, w góry i powrót na dzień, na dwa i cofka do domu jest czymś takim normalnym, ale nie turystyka z plecakiem, taka jak znana właśnie u nas. Zobaczcie, tutaj takie malutkie rądko. Na fladze talibów jest napisane, że Bóg jest jeden. Allah, Mohamed. Nie jestem w stanie wam tego teraz przetłumaczyć, bo zapomniałem. Wyleciało mi z głowy. A pytałem jeszcze koleżkę dokładnie o przetłumaczenie, o translation. No właśnie. Rajaby. Rajaba. Miasta są bardzo często podobne. Bazar, sklepy, hotele, hoteliki. No, Jurek, nie świruj. No i też śmiesznie, jak są policjanci na tych rondach, bo ci policjanci na dobrą sprawę nie wiadomo, co tam robią. Są. O proszę, młodego wiedzie. Proszę zobaczyć, Afryka, Półwysep Arabski był tam. Kontrola poszła szybciutko.
Dość ciekawym elementem tutaj krajobrazu są rury, które się ciągną. No, it's okay. Są rury, a ta rura, o właśnie zniknęła ta rura. Chciałem powiedzieć, że w Afganistanie mają normalnie gaz, który mogą sobie wykorzystywać w warunkach domowych bądź przemysłowych, ale bardzo często tego nie robią. W sensie tutaj tylko w regionie tutaj to robią. A kupują gaz od Uzbekistanu, Iranu i od Pakistanu, pomimo że mają złoża gazu. Mały przystanek na jedzonko, bo przed nami jeszcze 100 km. Dzięki Paweł, dzięki Paweł. Jesteśmy w małej miejscowości przy granicy z Turkmenistanem, dosłownie 40 km w tamtą stronę jest już granica, a tutaj jest knajpeczka, w której się posilimy. Cały ja. Zjedliśmy, a wam nie pokazałem. Szaszłyków z baraniny, z kurczaka, żebyście nie byli smutni. Taka miejscóweczka lokalna. Już wam pokazuję. Tutaj stoliki. Do tej pory nie wiem co to jest. Czy to jest pieprz? To nie jest pieprz, na pewno. Może to być pieprz. To może być pieprz ziołowy. A my jedziemy dalej. Więc moi drodzy, wiecie co? Będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. No bo co ja wam mogę pokazać w nocy? Więc wszystkiego dobrego, dziękuję za wspólną podróż. Pamiętajcie o łapeczce, pamiętajcie o śladzie węglowym i co? I o poczcie sandałowej, czyli podaniu odcinka dalej. Kupcie książkę Ludzie Drogi, koniecznie papierową. Bardzo dziękuję i tym billboardem talibańskim. Dziwnie to zabrzmiało. Kończymy dzisiejszy odcinek. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie z serca. Może nie z serca, no ale serce jest tam, gdzie kierownik. Z Afganistanu. Pa, pa. Aka Maymana çakkame. Maymana. Moment.